Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie taki filmik, na który zbierałem się już od jakiegoś czasu, czyli zmiana tutaj tego kwarca z 8 MHz na 16. No i właśnie, gdzie ja tego kwarca dałem? Poczekajcie chwilę. Dobra, słuchajcie, mam tego kwarca 16 MHz i patent będzie polegał na tym, że sobie fajnie zmodyfikujemy tą wersję tutaj tego testerka w ten sposób, że ja wylutuję, słuchajcie, tego tutaj oryginalnego 8, ósemkę i wlutuję, słuchajcie, tego tutaj w to miejsce, tyle że na takim patencie, że na takich jakby SIP-ach, czy jak to się nazywa, takie fajne złącza, które można włożyć. Ups, no jeszcze mi kwart dziś poleciał. O, jest. Które można włożyć tak fajnie te nóżki i dzięki temu tak naprawdę będę mógł sobie zmieniać te kwarce w locie, tak? Nie trzeba będzie ich lutować do płytki. Takie rozwiązanie gdzieś tam podejrzałem na jakimś filmiku, a już wiem u kogo nawet. U tego Antka, co od tych płytek, tak? Arduino, Atnela i tak dalej. I on właśnie gdzieś tam na Arduino zrobił coś takiego, że zamontował takie coś, że można sobie wkładać te kwarce i wyjmować. To mi się strasznie spodobało. Zamówiłem, słuchajcie, 80 takich nóżek. To są podwójne, czyli 40 sztuk razy 2. I to można montować sobie nie tylko w takim testerze, ale w innych jakichś jeszcze urządzeniach. Dobra, na pierwszy rzut, co tutaj będzie trzeba zrobić, to pójdzie wylutowanie tego kwarca. Słuchajcie, wylutowanie kwarca, ja sobie włączę lutownicę. Wezmę topniczka, troszeczkę tu dam. Zobaczymy, jak to pójdzie. Będę musiał bardzo szybko zmieniać jakby tutaj. Nie wiem, czy to mi się uda, tak? Zresztą, albo jakoś bym go podważył, może z jednej strony najpierw. Bo tu jest montaż SMD. No właśnie, tu będzie troszeczkę taki problemik. Staram się może jakoś go podważyć. Kurde, mam gdzieś tego tweezera takiego. Nim mógłbym to złapać i wylutować, ale nie chce mi się go uruchamiać. Dlatego postaram się go ściągnąć w ten sposób. Ochota raczej mi się nie uśmiecha tutaj do tego dawać. Nie chcę wyjść, cholernik. Albo wiecie co? Jednak użyję tego tweezera. Dawno go nie używałem, praktycznie w ogóle. To jest taka najtańsza podstawowa wersja, ale spróbuję nim. Zobaczymy, co się wydarzy. Słuchajcie, włączyłem tą spartańską muzykę, bo YouTube tak się tnie, nie wiem, teraz prowadzili jakieś dziwne komunikaty, wyskakuje informacja, coś tam. Masakra jakaś. Dobra, spróbuję sobie to jakoś tu naprostować. Spróbuję tym to wylutować. 48 W. ZD409. Także zobaczymy, jak to tym pójdzie. Czy uda się. No i najważniejsze, żeby nie urwał tasiemki od LCD-ka, bo będzie lipa. Muszę sobie go jakoś przykleić potem. Dobra, spróbuję tym wylutować. Ile czasu ona się rozgrzewa? Oj, zaraz zobaczymy, jak to pójdzie. Czy pójdzie. Te końcówki są tutaj ogromne. Na razie jest lipa totalna.
Czy to ma jakąś regulację mocy? Nie ma. Żadnej. Po prostu jak się rozgrzeje, to się rozgrzeje. Wezmę sobie kawałek cyny, żeby sprawdzić, czy to faktycznie się nagrzało coś, czy nie. Ale gorące, ale straszna lipa. Wolno się to rozgrzewa. Topnika jak dam? No coś troszeczkę, o już tam kurde coś poszło, ale dobra, dałem trochę cyny na koniec. Teraz próbuję to jakoś złapać. Powiem wam, że to czuję się jak kaleka. Nie, no to jest masakra jakaś. Mówię wam, czuję się jak kaleka. Porażka, szczerze mówiąc. No już go i tak chyba zniszczę. Ja pierdzielę. To jest chyba najgorsza rzeźba, jaką w życiu robiłem. Weźcie, dajcie spokój, nie będę się tym pierdolił. To jest po prostu porażka. Jeżeli chodzi o tego kwarca, to te szczypce wypierdzielam gdzieś w kosmos, żeby się nawet na nie nie patrzeć. Totalna lipa. No i co? I wezmę po prostu jak zwykle, użyję hota, sobie ekran odegnę, bo to jest po prostu montowane SMD, tak? Będę musiał zabezpieczyć sobie tutaj jeszcze te złącze, ale to wiecie już jak zrobię, nie? Także hotem to wylutuję, potrwa to parę sekund i nie będę się po prostu złościł. Chodzi o to po prostu, że tam te szczypce są tak badziewiaste, ten kabel jest tak sztywny od zasilania, jeszcze te wielgachne takie kurde krowie końcówki, to się czujecie jakbyście dosłownie byli inwalidą jakimś umysłowym, bez urazy, ale kurde, no tak to, takie jest moje odczucie. Totalna lipa, dlatego ja sobie tutaj zabezpieczę trochę tą folią aluminiową. Wezmę tam jeszcze raz topnika. No i widzicie, i tak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o takie wynalazki najtańsze. Hot nie podłączony, bo przecież były podłączone też szybce badziewiaste. Dobra, to teraz się hotem zabawimy. Mam nadzieję, że to szybciej wyjdzie. Dobra, wyszło. Sami widzieliście. 1500 razy szybciej. Także to na bok. Tego kwarca sobie gdzieś odłożę. To jest po prostu SMD montaż, nie? Dlatego tamto, no lipa straszna. No nawet się może nie uszkodził tak bardzo. Ale lipa, jeszcze raz lipa. Dobra, teraz tak. Skoro mamy wylutowanego tego tutaj kwarca, płytkę sobie potem przeczyszczę jeszcze, to teraz zrobimy coś takiego, że obrócimy to na drugą stronę. To będę musiał sobie rozdzielić na dwie połówki. Ok. I teraz tak, jedną nóżkę sobie tutaj umieszczę.
tym. No i z drugiej strony wiadomo, tak? Trzeba będzie pocynować. No i ten ekran przykleić. Dobra. Cynujemy dziada. Zanim to zrobię, to sobie jeszcze dam troszeczkę z tyłu topnika. Topnik jest. Cyna w rękę. Temperatura ustawiona. Najpierw trochę na końcówkę. Ła, parzy! W drugą stronę. Dobra, przylutowany. Teraz jeszcze drugą tutaj zlutuję. Gdzie jest ten wariat? Tu mi się już rozpadł, słuchajcie. Z tego plastiku. To wygląda tak gołe. Żeby ładnie było, to wezmę całą taką. Chociaż mi to tam by nie przeszkadzało, nie? Ale już żeby było wizualnie ładnie, to weźmiemy sobie drugą nową. Tym razem może jakoś to uda mi się zrobić bez rozwalenia. No dobra, jest ok. Wkładam tego tutaj. Jeszcze raz. Trochę cyny na koniec. Szybciutko. Ok, elegancko polutowane. Trzymasz się jak diabli. Trochę krzywo jest. Zobaczcie. Uj. Dobra, na razie się tym nie będę przejmował. Teraz zrobimy sobie coś takiego, że obetniemy troszeczkę te nóżki. Dobra, ten kwart będzie musiał sobie wejść tu. Ile on wchodzi? Troszeczkę, tak? Czyli te nóżki będę musiał naprawdę dosyć tutaj nisko obciąć. Myślę, że coś takiego. Dobra. Obcięte są. Mam nadzieję, że nic nie spartoliłem i wejdą bez problemu, bo wiadomo, że są na samym końcu giętsze. Giętkie takie, tak jak są dłuższe. Jak je skrócimy, no to już mamy tą... Kurde, perfekt. Ideolo. Weszło. Coś takiego będzie. Dobra, i teraz taka ciekawostka. Jeszcze sobie polutuję tego tutaj kabelka, żebym mógł baterię jakąś szybko podłączyć do testu. No i teraz jest takie pytanie. Soft jest teraz na 8 MHz, tak? Co by się stało, jakbym podłączył teraz tutaj baterię? Obetnę sobie jeszcze tamtą. Czy wystartuje, ale będzie na przykład źle mierzył kondensatory? Czy może jakieś inne opcje się odblokują? Tajne. Zaraz sobie to sprawdzimy z ciekawości. Jeszcze tylko ten kabelek sobie, tak jak mówiłem, polutuję. Dobra. Trochę tu cyny kapnę. No co jest? Kurde, pany. Nie chcę tak łapać, czym co? No powiem wam, że nie chcę, to jest jakoś kurde zaciskane. Ale lipa. Powiem wam, że nie spodziewałem się tego. To co, może tutaj gdzieś uda mi się to przylutować? Słuchajcie, oni to zaciskają tak jakby. Ściskają, to nie jest polutowane. I nawet cyna się tego nie chce trzymać. Także może tutaj na tej stronie, tylko dam trochę topnika, uda mi się jakoś tak podlutować na szybko. Tego się nie spodziewałem.
No taka jednorazówka, tak? Aby utrudnić życie. Tutaj pięknie się cyna trzyma. Powiem wam, że na tym no elegancko. Pytanie tylko, czy bateria zostanie normalnie podpięta. Dobra, przygotuję tylko taką, żeby było. No i teraz zrobimy sobie testa na tym czymś, czy to wstanie. Idę tylko po jakąś bateryjkę. Normalnie szok i niedowierzanie. Gdzieś te wszystkie baterie mi się pokończyły. Dlatego zmiernika na razie takiego wykorzystam. No, tu jest bateria. Także sorry Parkside na razie. Podłączam tak jak to jest. Ok, robimy testa. Testing. Bierzemy kondensatory jakieś. Dobra, włączył się. Także 16 MHz. W ogóle jak szybko się włączył. Widzieliście to? Pyk, pyk. Już jest. Dobra, idę po kondensatory. Nówki sztuki. Także zobaczymy, jak to będzie on mierzył. Dobra, cała masa tutaj różnych rzeczy. Kondensatory, nówki sztuki. Kupowane w elektronicznym. Do hulajnogi, do innych rzeczy. Tu akurat mam kondensatory, słuchajcie. 25 V, 220 mikrofaradów. Zobaczmy sobie, 220 mikrofaradów. Damy w co? W trójkę i w jedynkę. Trójkę i w jedynkę. Jak mnie denerwują te nóżki, jak są nierówno. O, dostałem informację, zapłaciłeś ładowarka Litokala. Allegro mi teraz przysłało informację o tej Litokali. To będzie ciekawa sprawa. Dobra. 25 mikrofaradów. Podłączam bateryjkę. No i zobaczmy sobie testa na 16 MHz. Wyłącza się. Ale jaja. A jak odłączę go? No to zrobimy tak. Tutaj podłączę. To jest włącza. Jeszcze raz teścik. Słuchajcie, no nie działa. Ale jaja. Dam co? 2 i 1. ...423 mikrofarady. On powinien mieć 220. Także jak już widzicie, ESR008, coś już jest nie tak. Biorę jeszcze większe jakieś kondensatory. Słuchajcie, tu są tylko obetnę tą francowatą nóżkę, żeby była równa. 63 V, 1000 mikrofaradów. Daję, słuchajcie, w dwójkę i 1000 mikrofaradów. 1861 mikrofaradów. Czyli źle już pokazuje. Wiemy, że on po prostu na 100% nie pokazuje tych wartości poprawnie. Jeszcze, żeby sprawdzić jedną rzecz, to wezmę, słuchajcie, rezystorka jakiegoś. Tego rezystora sprawdzę miernikiem, ile on pokaże, żeby być tutaj pewnym, świadomym pomiaru. Słuchajcie, 46 kg. 46 kg ma ten rezystor. No to teraz sprawdźmy, ile pokaże nam ten tutaj testerek. Pola 2 i 1. 46 kg. Kapasitor. Dobra, damy na trójkę i jedynkę. Czterdzieści 45,6. O, rezystor ok pokazał. Ale jeżeli chodzi o kondensatory, no to słuchajcie, ten ma 220 mikrofarady. Zobaczmy sobie jeszcze raz dwójkę i
426. Kondensatory już źle pokazuje. To już świadczy o tym, że po prostu ten kwarc ma wpływ na pomiar. Tak więc teraz co? Programator w rękę i wgrywamy mu jakiś soft, który obsługuje 16 MHz kwarca. Także ja idę coś poszukam w necie, jak znajdę i wgram mu, to pokażę Wam, jaki to będzie soft, jak będzie działał. To sobie chowam, bo to się przyda, jak nie wiem co, to też, to bez plastiku, nie ma żadnej różnicy. Także widzimy się za chwilę z softem 16 MHz i zobaczymy, co to będzie. Dobra, słuchajcie, wgrałem już firmware, ja Wam pokażę, coś tam znalazłem, nie wiem, jakiś taki z brzegu pierwszy, nie? Gdzie to jest? O, tutaj. Słuchajcie, transistor tester, rewizja 8.4N, 8x15, 16 MHz. To jest tutaj mu wgrane, także zobaczmy sobie teraz, jak to będzie wyglądało. Włączmy sobie go. Okay. Co on robi? O kurde. Nie wiem, o co chodzi, ale lecimy dalej. Testing. Ok, to teraz tutaj chyba jakoś trzeba będzie się dostać do menu i jest tak. Tranzystory, F-generator, 10 bit PWM, C plus SR na 1C i trójce. Tutaj mamy rezystorki, jakieś ceweczki, kondensatory, korekcja, self-test, kontrast, który sobie trzeba zmienić, bo domyślnie jest trochę do bani, że tak powiem. Show data, switch off, tak? Dobra, damy switch off. Podłączymy sobie teraz tego kondensatora, który pokazywał na 8 MHz 420 ileś tam, tak? Najpierw zrobimy testa na dwójce i jedynce. I czy pokaże tym razem wartość poprawną? Na pewno nie 400. 211 mikrofaradów. ESR 0,15 miliohmów. Pięknie pokazał. 211, a powinien 220, tak? No to widzicie, teraz już pokazuje te wartości OK. Teraz zrobimy sobie coś takiego na jedynce i trójce. To jest piękne, bo po prostu wkładamy sobie tutaj i on już od razu nam automatycznie pokazuje. Tu mamy tak to wyświetlane, fajnie jest pokazywane. Czyli mamy 216 mikrofaradów, ESR na poziomie, tutaj w czasie rzeczywistym skacze. Słuchajcie, 220 mikrofaradów kondensator, także tutaj pojemność jest OK. ESR ma na całkiem fajnym poziomie, widzę. Sprawdźmy sobie teraz innego kondensatora. Wezmę jakiegoś dużego. Słuchajcie, duży kondensator, 1000 mikrofaradów. I teraz jeżeli go włożę w te pola tutaj właśnie 1 i 3, to automatycznie on mi pokaże. A zresztą dlaczego ja sobie nie podpiąłem tych sond, tak? 924 mikrofarady ESR na poziomie 15 miliohmów. Czyli nówka sztuka, kondensator jest OK. No i poczekajcie, bo ja sobie podepnę tutaj do tego te takie fajne chwytaczki, dzięki którym życie staje się prostsze. Dobra, słuchajcie, chwytaczki zamontowane, także teraz jeżeli chodzi o pomiar kondensatorów, to życie staje się o wiele prostsze. Sprawdźmy sobie parę z tych 25 V na 220. No i teraz bierzemy, łapiemy jedną nóżkę. To jest po prostu poezja, nie trzeba się pierniczyć z tym. 216, 217, 22 miliomy ESR. Także pojemności są jak najbardziej OK. To są nowiutkie kondensatory. Także 216, 22. Słuchajcie, miliomy.
218, no prawie idealnie, 20 milionów. Także jak widzicie, kondensatorki mierzy teraz poprawnie po ustawieniu fuse bitów na 16 MHz kwarca. Sprawdźmy sobie teraz coś innego. Rezystory. Rezystor. Słuchajcie, jaką wartość pokaże? 46,3 kΩ. Elegancja Francja. Następny jakiś rezystor. $46,80. Taki sam koleżka. Ciągnę jakiegoś innego. No, ten będzie inny, już widzę po kolorze. Ile ten ma? Słuchajcie, 62 ohmy. No, to już taki, kurde, inny. Także fajnie to pokazuje. Sprawdźmy sobie może jakieś tranzystory, czy coś innego. Postaram się coś tutaj wygrzebać z tego pudełka. I teraz tak, tranzystory. O, zobaczmy sobie, jak sobie poradzi z zenerkami. Diody zenera, to w tym celu go wyłączę w ogóle. Dobra, zobaczmy pod 1 i 3, co on nam tu wykryje. Czy będzie dioda? Słuchajcie, wykrył, pięknie. UV 658 mV. W którą stronę są nóżki i tak dalej. 34 pikofarady do 33 pikofaradów, małpa 0,5 V. Coś takiego, kurde mole. Także zenerki tutaj jakieś tam wykrywa, że to są diody. Nie ma tragedii, że tak powiem. Ale ja bym chciał sprawdzić. O, mam tu jakiegoś, kurde, delikwenta. Słuchajcie, BTA16. Już nawet wiem, z czego to jest. Sprawdźmy sobie go. Co tutaj się teraz pokaże? Nie wiem, nie pamiętam, czy on jest uszkodzony, czy sprawny. Zaraz się dowiemy. Jak widzimy, jest spierdzielony. Jest spierdzielony na bank. Jeszcze gdzieś mam jakieś tranzystorki. To pokażę, zrobimy jeszcze sobie szybkiego testa na koniec. Dobra, słuchajcie, jeszcze tutaj, kurde, mi powypadały jakieś te kondensatory. To jeszcze sobie tylko je tak szybko sprawdziłbym. Tylko podepnę znowu pod 1 i 3. Dobra, tak oto są jakie? 470 mikrofaradów na 25 V. O, 470 na 25 V. Dobra. To zobaczymy, co pokaże. Uwaga. 440 SR 0,25 mA, czyli całkiem spoko. $412. Mówię, te końcówki do łapania są po prostu genialne. 460, no ten ładny jest. 0,25 mA, VLUS 1,1%. Także te kątki sobie gdzieś tutaj powrzucam, żeby mi nie poginęło to. Dobra, idę poszukam jakichś tych. Kurde, miałem te fajne tranzystorki, MOSFETy. Że on wykryje MOSFETy. Łopany, słuchajcie, zanim, kurde, nie mogę znaleźć tych, kurde, MOSFECików, ale tak wylutowałem tego kwarca 8 MHz i byłem ciekawy, czy ten TSR po tej zmianie na 16 MHz zmierzy mi tego kwarca. I powiem wam, jak to
śpiewał Europe w pewnej piosence Is in the future to come. Tak, to teraz, tak ta przyszłość nadchodzi i popatrzcie się, co się stanie, co pokaże mi ten testerek, jak podłączę tego kwarca 8 MHz. Wspaniała możliwość. Nowość, tego jeszcze nie było. I kurde, patrzcie się na to. Kwarc odpięty, wisi sobie tam dynda na tych. Pyk. 8 MHz. Obserwujcie, co się będzie działo. Krystal wykrył, że to jest krystal. I patrzcie się. 7999,75. Wychodzi na to, że całkiem spoko pokazał tą wartość, nie? Jestem w szoku, dlatego że mam taki jeszcze testerek do kryształków i powiem wam, że on, co prawda, ten zakres ma pewnie większy niż ten tutaj. No jestem w ogóle ciekawy, ile on maksymalnie potrafi mierzyć te oscylatory. Musiałbym sobie po prostu gdzieś poczytać w internetach, tak, w tych kurde plikach konfiguracyjnych i tak dalej. Dotrzeć może do źródła tego pliku, którego pobrałem i tam może było napisane, jaki on te oscylatory maksymalne potrafi mierzyć. Ale niewątpliwie mega zaleta, aż korci mnie, bo ja mam, słuchajcie, ja mam tutaj w pudełku jeszcze inne. Zaraz sobie sprawdzimy, czy on je też tak samo będzie mierzył. Gdzieś tu miałem rzucone właśnie takie różne. Są, słuchajcie. Sprawdzimy sobie przy okazji, jak on inne powykrywa. Tutaj mam jaki? 24 000. To już będzie wyższa wartość. Większa niż ten jest co wlutowany. Bo aż muszę sprawdzić, co on pokaże. Jeżeli pokaże 24, to będę w szoku ciężkim. To będzie świadczyło tylko o tym, że on potrafi fajnie mierzyć. Jest. 24 000, pamiętajcie. Aj. 1383, coś takiego. Nie wiem, co to w ogóle znaczy, ale chyba sobie nie poradził. CM-off jakieś. No dobra, większy niż 16 chyba on mi nie zmierzy, ale zobaczmy sobie, bo tu mamy jeszcze 3 sztuki. Co tu będzie na przykład? Tu jest na przykład 14,318. Coś takiego. No zobaczmy sobie, co on pokaże na tym. Na 14. Możliwe, że tylko do 8 maksymalnie mierzy. Testuję. Uszkodzony. Albo po prostu ta wartość jego. Dobra, wyłączył się. Jeszcze raz na tym. Patrzcie się. Prawdopodobnie uszkodzony jest ten kryształ. To jest po prostu ciekawe. 14 nie wykrył nic. Tutaj mam, słuchajcie, następny 8. Na 8 pokazał OK, tak? Zobaczmy sobie tą 8. Być może się okaże, że ja mam jeszcze jakieś pouszkadzane te oscylatory. Teraz leci 8. No i patrzcie się, wykrył 8. 16 też, ale coś tam inaczej pokazał. No tutaj pokazał 8001,20. Ale jaja. Widzicie, ten jest troszeczkę inny. No ale mówię, to może on po prostu nie jest tak super dokładny, ale do przetestowania tutaj mamy 14,318, czyli też taki sam, co pokazał, że jest uszkodzony niby. Zobaczmy sobie, co na tym pokaże. Popatrzcie się, na tym nie pokazuje. Nie wiem, czy to uszkodzone są dwa, czy po prostu ma problem. Natomiast jeżeli chodzi o 8000, to fajnie pokazał. Do 8000 można sobie sprawdzać te kryształki. I to nawet, wiecie co? Powiem wam, że nawet w telefonach, co są jakieś, czy tam w laptopach, do 8 można by jakoś pomierzyć.
teoretycznie sprawdzić, czy są sprawne, nie? Także fajna opcja. To nie było dostępne w 8 MHz. Także teraz tylko jest taka kwestia, żeby sobie jakieś tam fajne skompilować oprogramowanie, które by odblokowywało różne jakieś opcje. No i możemy mieć fajny naprawdę testerek. Na razie to mi wystarczy do kondensatorów, rezystorów, diod. Jak znalazł. Muszę sobie tylko tutaj tego procka, którego wczoraj wylutowałem, włożyć do księgi rekordów Guinnessa. Śmieję się oczywiście, chodzi o chińską książkę Sample Book. Są takie, że sprzedają różne tutaj rzeczy. Ja sobie wkładałem niektóre rzeczy, takie jakie miałem. A tego sobie opiszemy zaraz ładnie drukarką termiczną. Na końcu mam, słuchajcie, części do hulajnóg. Różne rzeczy takie dziwne. Także tak to wygląda. I co? Chyba zakończę dzisiaj na tym filmik. Już nie ma co przeciągać tego. Potem się jakoś będę bawił w wyszukiwanie jakiegoś takiego fajnego oprogramowania i jeżeli coś znajdę ciekawego, to wrzucę Wam informację. To będę musiał sobie schować do projektu Arduino, żeby tego nie zgubić. Słuchajcie, tego szukałem ostatnio. No cały dzień i kawałek jeszcze. Okazało się, że wróciłem w pewne miejsce, w którym nigdy bym się tego tak normalnie nie doszukał. I udało mi się to znaleźć i dzięki temu jest to połączenie na tej płytce. Także to tyle na dzisiaj. Kończę. 16 MHz, fajna sprawa. Zdecydowanie chyba szybciej działa taki tester na 16 MHz. I tyle. Pozdro, trzymajcie się.